Postawiłem choinkę po to, żeby zacząć robić świąteczne filmy, a na tym kanale robię już trzeci film i żaden z nich nie był chyba aż tak mało świąteczny jak ten dzisiejszy, bo dzisiaj będziemy robili butter chickena, czyli bardzo mało świąteczny film. Tak więc moi drodzy, witajcie na kanale Cook With. Ja jestem Adam i zapraszam do wspólnego gotowania. Ogólnie, jak sama nazwa wskazuje na to, powinien być to kurczak, ale ja osobiście wolę używać do takich przepisów indyka. Tak więc taką pierwszą czynnością, którą potrzebujemy w naszym filmie, jest po prostu skroić naszego indyka na takie mniejsze po prostu kawałeczki. No, Frejuś, jesteś gwiazdą poprzedniego filmu i teraz widzę, że przychodzisz do mnie ponownie się pokazać. Tak więc kroimy sobie naszego indyka na takie kostki 2-centymetrowe i w zasadzie to samo robimy z całym naszym mięsem i wrzucamy go do miski, ponieważ zaraz będziemy robili w tej misce marynatę z jogurtu do naszego indyka. Jeżeli indyk mamy już skrojony, potrzebujemy zrobić marynatę, więc w tym kierunku do naszego indyka dorzucimy jogurt. Dobra. Dodajemy oczywiście przyprawę Graham Masala. Jak będzie delikatnie za dużo, to się naprawdę nic nie stanie. I możemy dodatkowo dorzucić kolendry, która potrzebuje być potraktowana moździerzem. Ona jest taka bardzo cytrusowa w smaku, więc pamiętajcie, żeby nie dodawać jej zbyt dużą ilość. Ale ja już sobie zawczasu po prostu troszeczkę więcej tego przygotuję i po prostu dodam do mojego kurczaka. Teraz potrzebuję go przemieszać. Sprawdźcie, jaka jest przyprawa Graham Masala i kolendra razem z jogurtem, bo może się okazać, że już sól jest w środku, więc nie trzeba będzie tego kompletnie przyprawiać. W każdym razie nie w tym momencie, bo pamiętajcie, że zaraz będziemy robili kolejne kroki i tam na pewno też przyprawy będą się znajdowały. Indyk z jogurtem jest wymieszany, więc teraz potrzebujemy już do gotującej wody dodać ryż, żeby on się po prostu nam zagotował, ponieważ nasz butter chicken po prostu będzie podawany z ryżem. W pierwszej kolejności potrzebujemy... Dobra, przecież nie będę wstawiać, jak obieram cebulę. Pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy wykonać, jest skrojenie. Oczywiście przed skrojeniem potrzebujemy obrać cebulę. Wystarczy, że zrobimy to w piórka, bo pamiętajcie, że jeżeli chodzi o tą masę, którą teraz będziemy wykonywali, czyli taką główną bazę smakową, jeżeli chodzi o przygotowanie naszego butter chickena, to będziemy tak czy inaczej później sobie blendowali, więc tutaj kawałkami się po prostu stricte nie będziemy przejmowali. Możemy sobie odpalić od razu patelnię. Ustawiamy na mały ogień i dodajemy oliwę z oliwek. I dokładamy naszą cebulę na patelnię. Oczywiście, tak jak Wam za każdym razem mówię, jeżeli macie coś w trakcie gotowania tego, co smażycie, tak jak na przykład teraz mamy ryż, pamiętajcie, żebyście go po prostu pilnowali, żeby Wam się nie okazało, że zaraz Wam się sklei do garka i będzie później trudność, a jeszcze jak się Wam przypali, to już w ogóle będzie tragedia. Nasze dzisiejsze danie, mimo tego, że jest już bardzo wyraziste, no bo pamiętajcie, ile już samych przypraw mamy, gdzie Graham Masala razem z kardamonem, później będziemy mieć jeszcze imbir, kurkumę, kmin rzymski. Bardzo wyraziste dzisiejsze danie jest. No to tak czy inaczej, to co mi się kochają najbardziej, potrzebujemy dodać czosnek i jak to mamy w zwyczaju, zrobimy to przy pomocy tarki. Te końcówki, które wiecie, jak w momencie, w którym obieracie czosnek, to ten pół centymetra Wam zostanie, no to też możecie to w każdym razie do patelni naszej wrzucić, bo pamiętajcie, i tak to będziemy wszystko blendowali. Uwaga, drastyczne sceny. W momencie, w którym kupujecie sobie nowe tarki, miejcie na uwadze to, że są ostre. Oczywiście pamiętajcie, żeby nasz czosnek razem z cebulą sobie jednocześnie mieszać.
nie zapominając oczywiście o ryżu. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie skroić dodatkowo papryczki chili. Papryczkę chili możecie sobie skroić oczywiście w zależności od tego, jakiej ostrości po prostu lubicie. Ja sobie dzisiaj podaruję, miałem dać, ale stwierdziłem, że ostrości już mam dzisiaj bardzo dużo, więc się wstrzymam. Do naszej cebuli potrzebujemy teraz dorzucić karry, potrzebujemy kardamon, imbir oraz kmin rzymski. Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie u mnie na moim kanale, na Telegramie. Pamiętając oczywiście o tym, że na Telegramie mam również informacje dotyczące, w jaki sposób możemy uzyskiwać nasze rezultaty właśnie wagowe, sylwetkowe, po prostu lepiej się poczuć. Wszystkie informacje z ciekawostkami znajdziecie właśnie tam. Oczywiście tam są też moi podopieczni, więc możecie też zobaczyć właśnie ich rezultaty. Jak zauważyliście, dorzuciłem na patelnię od razu pasatę pomidorową. Mogą to być pomidory, które wcześniej sobie zblendowaliście, albo po prostu kupną, gotową, włoską pasatę pomidorową. W momencie, w którym ryż nam się ugotował, my możemy wstawić drugą patelnię. Oczywiście małą ilość oliwy z oliwek również nam nie zaszkodzi. W momencie, w którym ta patelnia się rozgrzeje, po prostu będziemy mogli smażyć tam naszego indyka w jogurcie. A jeżeli chodzi o pasatę, to widzę, że ona bardzo fajnie się tutaj nam już delikatnie zaczyna odparowywać, więc możemy sobie za momencik ją wstępnie przyprawiać. Pamiętajcie, że przyprawy mogą być już w graham masala, w curry również, więc pamiętajcie, miejcie to na uwadze, dodawajcie według własnych uznań, żeby później się nie okazało, że czegoś po prostu mieliście za dużo albo za mało. Patelnię dosłownie na 3 minuty włączyłem, żeby delikatnie to wszystko nam przestygło. I teraz do pojemnika od mieszania zamówiłem sobie w końcu blender ręczny i nie będę musiał tego robić za niedługo. Przerzucamy sobie wszystko do blendera. No to byłoby wygodniejsze, nie? Wrzucacie wszystko do jednego pojemnika, po prostu dusicie guziczek i po prostu nic dalej nie robicie, tylko samo Wam, że tak powiem, wszystko się robi. Wygodniejsze niż przerzucanie za każdym razem do blendowania. No ale tak jak mówię, zaraz sobie tą trudność będziemy mogli rozwiązać. W tym czasie wszystkie te rzeczy razem z cebulą i pozostałymi składnikami po prostu przerzucamy do Nutribuleta. Pamiętając oczywiście o tym, żeby kurczaczka co jakiś czas też przemieszać, żeby nam się tutaj nic nie przypaliło. I za momencik to wszystko będziemy blendowali. Masę sobie zblendowałem już. Zrobiłem to poza kamerami, bo nie mam tutaj Nutribuleta, tylko mam go z tyłu. Nie wiem, gdzie mam drugi. Był tu wcześniej, ale musiałem go widocznie po prostu schować. Powiem Wam, że zblendowana ta cebula razem z tymi wszystkimi przyprawami wcześniej wygląda, jakby to była naprawdę konkretna, gęsta zupa dyniowa. I teraz to wszystko przelewamy do naszego usmażonego już kurczaczka, żeby to nam się wszystko tutaj delikatnie jeszcze poddusiło kilka minut. I na samym koniec gotowania dodamy sobie jeszcze skórki z cytryny, żeby fajnie, chociażby z tą kurkumą, którą dodaliśmy, żeby to wszystko nam się tutaj pięknie współgrało. Teraz tylko przemieszamy i praktycznie nasz sos jest już wstępnie w całości przygotowany. Oczywiście wszystko w zależności od tego, jaką konsystencję chcemy, żeby to miało. Jak widzicie, ono jest tutaj bardzo, może nie bardzo, ale rzadkie, ale Wy możecie sobie oczywiście zrobić to bardzo gęste. I jeszcze na chwilę to zostawimy sobie do odparowania i będziemy jedli. Na sam koniec dodajemy coś dla koloru, więc dodamy sobie pietruszkę. To już nie będziemy tego gotowali, ani nie podgrzewali, po prostu to już jest gotowe danie. I jeszcze przed podaniem możemy dorzucić sobie kilka małych kostek masełka, żeby to nam się wszystko fajnie roztopiło i fajny aromat masełka po prostu zrobiło. I już pokazuję Wam, jak wygląda całe danie.
Z mojej strony w tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, a jeżeli tak, to pamiętajcie zostawić komentarz, subskrypcję, polajkować ten film i przekazać go dalej do swoich znajomych. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się. Cześć!